Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Jak widzicie, bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie bardzo ciekawy model wiekowy, bo pierwszy raz ukazał się ten model jako DC3 w 1981 roku, w wersji oczywiście cywilnej. W tym samym roku, czyli w 1981, pojawiła się jego pierwsza wojskowa wersja, jako gunship oczywiście Spooky. Pierwsze wydanie tej wersji, czyli z okresu lądowania w Normandii, jako samolot desantowy przewożący spadochroniarzy, ukazał się w 1992 roku. To było wydanie po prostu D-Day. No i oczywiście mamy obecne wydanie, wznowienie z 2017 roku. Tak prezentuje się Artbox. On już ma swoje lata, ale nadal trzyma klasę. Co prawda fajnie by było, gdyby na przykład tutaj troszeczkę zmieniono na przykład spadochroniarze, którzy wyskakują i jeszcze gdzieś w tle lecą kolejne samoloty. Mamy oczywiście też oficjalny znaczek licencyjny tutaj Boeinga. Mamy napisane tak samo C-47 Skytrain. I teraz tak, co mamy po bokach? A mianowicie, po bokach mamy informacje od producenta. Mamy tak samo informacje o malowaniu tego samolotu. I ja sobie zaraz sprawdzę, czy mam dokładnie ten sam zestaw. Tak, mamy ten sam zestaw, zaraz Wam pokażę, bo tu chodzi o farbę Italerii. Dwie wersje malowania. Tu trzeba zwrócić uwagę, że samoloty amerykańskie, duże, transportowe, były malowane powiedzmy w dwóch kolorach, to znaczy miały krawędzie zaznaczone specjalną innym odcieniem zieleni. Tu mamy wersję brytyjską, to znaczy po prostu na wersję amerykańską były naniesione po prostu oznaczenia brytyjskie. No i tu mamy oczywiście wersję Dakota Mark III o numerze 271, a jeżeli chodzi o amerykańską wersję, no to normalnie mamy C-47A80DL i tu mamy 5-12 czerwca 1944 roku. Z kolejnej strony mamy informację właśnie o DC3. Ten model to jest dokładnie C-47, jest to wersja wojskowa, transportowa. No i tutaj mamy informacje, jakie znajdziemy kalkomanie. No i jak zauważyliście, są już pasy inwazyjne. Otwieramy pudełko. No i w środku znajdziemy dwie olbrzymie ramki w kolorze właśnie kamuflażu, można zbliżonego, tak, kamuflażu. Oczywiście mamy instrukcję, mamy też oczywiście ramkę z oszkleniem i schematami malowania. I teraz tak, odłożę sobie teraz ramki i zerkniemy sobie na instrukcję. Tutaj jeszcze wspomnę, że oczywiście jest to model w skali 1,72, który ukrywa się pod numerem 127 włoskiej firmy Italerii. I co znajdziemy w środku? A mianowicie w środku znajdziemy informacje o zawartości pudełka, czyli dwóch ramkach z plastiku koloru zielonego i jednej ramce przezroczystej. Wyszczególnione mamy również właśnie kolory farb. No i pierwszy schemat malowania, tu jest dużym plusem, posłuchajcie, dla mnie przynajmniej, jak byłem maluchem i sklejałem samoloty, byłem przeszczęśliwy, jak dany model samolotu zawierał pilocika lub pilocików.
No i mamy etapy sklejania i jednocześnie malowania. Mamy też zaznaczone kolory. Kolejny etap, następny. Po sklejeniu skrzydeł, czym podwozia, mamy też czwarty etap, sklejanie silnika, gdzie mamy również zaznaczone kolory, jakich mamy użyć. Następnie jak mamy włożyć. No i właśnie tutaj mamy różnego typu alternatywne znaczy alternatywnie wklejamy pewne części, żeby było amerykańska lub brytyjska wersja. No i następnie mamy czarno-białe, dwie wersje malowania, czyli wersja właśnie A amerykańska i wersja B brytyjska z dywizjonu RAF-u. No i właśnie mamy tutaj dokładnie wszystko zaznaczone, jakimi kolorami. Tutaj nawet zaznaczono szerokość, jak ktoś by nie chciał nakładać kalkomanii, to mamy szerokość na przykład taśmy maskującej, jaką mamy pociąć, że pod skrzydłami to było 9,5 mm, a jeżeli chodzi o kadłub 8,5 mm. No, mniej więcej tak. Brytyjczycy troszeczkę inaczej widzę malowali, bo nie malowali z góry pasów. A jeżeli chodzi o Amerykanów, tak, przyglądam się w tej chwili, tak, to góra, dół skrzydeł było, Brytyjczycy tylko od spodu i częściowo na kadłubie. Coś jeszcze? Nie, jeszcze nie. Wszystko, jeżeli chodzi o instrukcję. Następnie, proszę bardzo, mamy tutaj zestaw kalkomanii i fajnie teraz zerkniemy, tylko kawałek linijki bym potrzebował. Właśnie, jaki jest szerokość pasa? Wiecie co, jest 8,5 mm, to są na skrzydłach, a na kadłubie, zaraz, 8,5. Wiecie co, 8,5, a tutaj jest, tak, a nie, 9,5. Czyli to są, pod kadłub to są na skrzydła. Ale powiem wam tak, no nie bijmy się o te 0,1 czy tam 1 mm, bez przesady, już nie róbmy awantury. Mamy też kalkomanie techniczne, które nakładamy na kadłub. Tu mamy, widzimy, że to jest wejście. Następnie mamy godło samolotu, mamy znaczek też apteczki. To są amerykańskie oznaczenia, to jak zapewne się już sami zorientowaliście, brytyjskie. Kalkomanie wyglądają na cienkie. Fajny nadruk. No jakość ciężko mi jest powiedzieć. No, są to nowe oczywiście kalkomanie. I one są dedykowane właśnie do tego modelu i zostały wydrukowane przez firmę Zanchetti, nie wiem dokładnie. I tak się prezentują. No i tu mamy kolorowy właśnie schemat malowania na papierze, wiecie co, takim drukarkowym. I tu właśnie warto zwrócić uwagę, że cały samolot jest pomalowany dokładnie na kolor. Tu sobie na przykład weźmiemy olive drab i następnie mamy tutaj medium green, którym właśnie, tak jak weźmiemy, zaraz zobaczymy, czy jest. Tu mam właśnie też malowanie i tutaj zalecane kolory są właśnie do malowania alianckich samolotów amerykańskich na terenie Europy. I mamy tutaj łącznie właśnie z interiorem, czyli z wnętrzem. Mamy kolor wnętrza, mamy właśnie flat olive drab, ten flat medium green właśnie, którym malujemy krawędzie skrzydeł, krawędzie statecznika i statecznik pionowy. No i pozostałe mamy flat dark grey, mamy flat olive drab, jak i również flat, proszę bardzo, sami zobaczcie, tu są wyszczególnione kolory. I to jest zestaw farb akrylowych, które wam prezentowałem.
firmę Italeri. Prezentowałem Wam również farby Italeri, ale tu mamy właśnie D-Day do samolotów alianckich i sobie porównamy mniej więcej, jak one wyglądają, czy się pokrywają. Na pewno nie, bo widzę, że tamte już nie mamy tych typowo amerykańskich oznaczeń. To są farby zewnętrzne do malowania, właśnie ten set do malowania samych zewnętrznych elementów samolotów. Mamy również, uwaga, mamy również w ofercie sklepu farby również akrylowe pod pędzelek, ale nadające się również w odpowiednich proporcjach do aerografu ukraińskiej firmy ICM farby. Z tym, że tu nam wszystkie nie wystarczą, bo mamy tutaj zewnętrzne malowanie samolotu, pasy inwazyjne, 2 kolory, mamy aluminium, jak i również olive green, który stosujemy do malowania wnętrza amerykańskich samolotów. I tu na przykład mamy wyszczególnione, do jakich samolotów możemy użyć ten zestaw farb. Na przykład do Mustanga. Mamy tutaj Czarną Wdowę, Invadera, przepraszam, tak, tutaj mamy Invader, czyli A26, tu jest wersja B, tu jest wersja C i możemy sobie spokojnie, no i dodatkowo tutaj mamy wernisz satynowy, więc farby są w ofercie sklepu. Dobrze, mamy obgadane i tak samo tutaj mamy właśnie malowanie, ale to już jest rafowskie malowanie, widzę. Inne jest, zresztą mamy tutaj, proszę bardzo, Flat Olive Drab, Flat Dark Grey i to powinno być właśnie w tym zestawie do malowania. Flat Dark Grey, proszę bardzo, jest. Flat Olive Drab, Flat Olive Drab, Flat Olive Drab, proszę bardzo, jest. Czyli raz, dwa, czarne. Tu mamy, nie mamy czarnego w tym zestawie, no ale czarny to każdy posiada. I proszę bardzo, jak najbardziej nadaje się do malowania zestaw jednych i drugich samolotów. Tak prezentuje się zestaw ramek. Oczywiście zaraz tą folię rozetnę i sprawdzimy sobie detal na ramkach. Jak na tyluletni zestaw, to już przez folię widać, że on jest naprawdę super zrobiony. Oczywiście są pewne rzeczy uproszczenia, jeżeli chodzi o pewne detale, elementy, no ale pamiętajcie, że to jest model z 81 roku. Jeszcze zerknę, tak, z 81 roku. Tak jest zapakowane. I teraz zobaczymy sobie jeszcze szybki. Szyby tak się prezentują. Może nie są tak płaściutkie, bo troszeczkę widzę zapadnięcia są, ale posłuchajcie. No, nie można się przyczepić. A teraz zaglądamy do wnętrza folii. Ja sobie tutaj gdzieś wezmę, przesunek farby, które trochę mnie blokują. Wezmę nożyk. Blokada komory została zwolniona. I sobie oglądamy, to jest która ramka, czy tu są oznaczenia ramka A, ramka B? Nie widzę tego. No, zaczniemy sobie od skrzydełek. Wszystkie linie podziału są oczywiście wklęsłe. I naprawdę prezentują się fajnie. No, są pewne elementy, tak jak tutaj, gdzie widzimy łączenie się, które należy po prostu delikatnie zapiłować, zeszlifować papierem ściernym. Tu mamy grodzie wewnątrz samolotu. Tak się prezentuje skrzydło wewnętrznej.
Teraz właśnie pokażę Wam. Widzimy, że to jest starsze wydanie, bo jeszcze widać, jak pracowały ówczesne maszyny, więc widać po prostu, jak nóż i frez robiły swoje. No i teraz z drugiej strony. Dość wyraźne linie podziału, dość głębokie tutaj, jeżeli chodzi o lotki. Ale wiecie co, porównywałem sobie z takimi rysunkami, nie oczywiście dokumentacją techniczną, ale rysunkami tych samolotów i linie podziału wszystko się zgadzają. No i zewnętrzne części skrzydeł, a tu mamy zewnętrzny środek, dosłownie tu idzie kadłub. Tak się prezentują koła. A tu mamy właśnie deskę rozdzielczą z zegarami, gdzie wklejamy kalkomanię. No i mamy tak. To jest wnętrze, to są ławki. Tu widzimy, że to są takie klocuszki, bo na niektórych zdjęciach widzimy, że są ławki na stelażu. Ale widziałem na niektórych zdjęciach wnętrze Dakoty, gdzie właśnie siedziska były w takiej formie takich skrzynek, że można było coś schować pod siedzenie, otwierając. Tak się prezentuje wnętrze. Tu wklejamy fotele pilotów. Tak prezentuje się kadłub. Zbyt wiele nie trzeba przy nim robić, jest zero takich nadleweczek żadnych, to troszeczkę tutaj może przypiłować pilniczkiem. Elementy, które na zewnątrz umieszczamy jako anteny. Tak prezentują się silniki od wewnętrznej strony, śmigło, jedna i druga część osłony silnika, golenie. No najsłabiej prezentuje się to koło z tyłu, nie najlepiej. Można sobie coś z tym zrobić na pewno, dopieścić je. Tak prezentują się figurynki pilotów. Zawodowi są chłopcy. Elementy do wklejenia do silnika. Kolejne elementy podwozia. Tutaj mamy właśnie wloty powietrza, w zależności od wersji. A tu mamy drzwi. Dokładnie tutaj. I tak prezentuje się druga część kabiny, znaczy kadłuba. Tu mamy też części antenowe. Tu widzę, że było chyba, jest zamaskowana szyba, albo ona tak, w ten sposób. Widocznie w Spukim możliwe, że jest ona używana. Trzeba ją wyciąć. Mamy luk ewakuacyjny pilotów, drążki sterowe, foteliki. Tu mamy też groć, którą gdzieś wklejamy, możliwe, że w tym miejscu, bo jedna leci tutaj, ale tam mieliśmy dwie poprzednie. Fajnie te drzwi się prezentują, że są uchylone. Tu mamy część, która jest tutaj otwarta, bo one można właśnie, zwróćcie uwagę, że te drzwi można aż tak otworzyć. Niektóre samoloty w ten sposób latały, ponieważ były to transportowce, które musiały natychmiast były zdemontowane. Też widziałem właśnie takie zdjęcie, również właśnie z okresu lądowania, znaczy w 1944 roku. Moi mili. No i jeżeli chodzi o DC-47, cały unboxing, no to mamy już wszystko załatwione. Model naprawdę prezentuje się bardzo ciekawie. Zapewne w kolekcji będzie robił wrażenie, tym bardziej właśnie w tym fajnym malowaniu właśnie inwazyjnym z Normandii. Ja Wam za uwagę dziękuję. Liczę na lajki, nowych subskrybentów.
Zapraszam też oczywiście do sklepu. W opisie pod filmem będą wszystkie właśnie linki do farb, jak i samego modelu. Dziękuję Wam za uwagę, życzę miłego dnia. Do usłyszenia, pozdrawiam.